Jak tam przed startem? Emocje są? A, u mnie nie. Nie, ja będę biegać. Tak? Numer 8 przed nami. Pytałem się żony, czy emocje są. Emocje są, ja mam większą straczkę chyba niż ten pies, no ale... Będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Niedawno z Francji wróciliście. Tak, Też byliście na konkursie? Tak, byliśmy na konkursie, na dużej zagrodzie i na małej zagrodzie. Na dużej zagrodzie zajęliśmy 3. miejsce, na małej z 55 psów załapaliśmy się do finału, tylko na 5 psów zajęliśmy 4. miejsce. Przegraliśmy z Francuzem o 6 sekund. To zobaczymy, co teraz będzie. Zobaczymy, co teraz będzie, pomalutku. Będzie gnane. Jak jest nie da rady, to... Zapraszam. Idziesz też, Piotr. Daszbur, Paweł Wtorek, z całym królem Beskidzkiego Matecznika. Zgłasza gotowość do pracy na dziku na zagrodzie. Dziękuję bardzo. Pies w jakim wieku? 3 lata, 3 lata. 5 miesięcy. Artur liczy czas na znalezienie i później czas na pracę. Na odwołanie masz 5 minut. Nie znajdzie w ciągu tych 5 minut i zdecydujesz się na to. Tak, to jest twoja decyzja, żeby połazić. To musisz mieć świadomość tego, że za poszuk będziemy obrywać. No, Tak, dokładnie. jest to zrozumiałe. Praca psa bardzo taka niejednoznaczna, dlatego że zabrał się do roboty bardzo mocno, już tu od samego punktu widać było, że się rwał do roboty, już popiskiwał. Chyba najlepszy kontakt z dzikiem i do największej ilości szarż tego dzika sprowokował oprócz pierwszego psa dzisiaj, pierwszej suki dzisiaj pracującej, więc go nie wysyłał, nie potrzebował zachęty. Mało tego, podjął pracę w bardzo dobrym miejscu, tam gdzie dzika zostawił, podjął pracę na gorącym tropie, popiszczał, poszczekał na tym gorącym tropie, dopadł tego dzika i jeszcze drugi raz zaczął pracować. Dlatego za wytrwałość 5, pasja 7, no bo to się też na to przekłada, na to odpuszczenie dzika. Odwaga, ciętość 8, tak samo jak prawidłowość, zręczność i szczepliwość. Tutaj maksymalna 8, dlatego że no tutaj nic dodać, nic ująć. Praca na bardzo bliskim kontakcie, mimo też... Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie różnica w pracy psa tego jutro. Jak po próbie? Wąski jak po próbie. Poszedłby jeszcze raz na ten. Dobrze, obawiałem się, że nie znajdzie tego dzika, dlatego stwierdziłem, że wejdę z nim troszeczkę głębiej. Się okazało niepotrzebnie, bo dosłownie za 30 sekund dzika już namierzył i pracował z nim. Poszedł się schłodzić, zrobił sobie małą przerwę, schłodził się. Musiał odpocząć, to cały Tak czas jest. nie można pracować. Dokładnie. Intensywnie, jak jest robota intensywna, to i Jesteśmy zadowoleni. Dyplom bardzo dobry, także gratuluję. Dziękuję. Zobaczymy, co jutro. Tak, czas pokaże. Dokładnie.
Akurat z niego to jak narzuta na Jestem w szoku, nie? Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Witam Was ponownie. Na końcu pierwszego dnia konkursu w kategorii Open, czyli dla wszystkich psów. Ja tylko przypominam, że wyniki z 2 dni, dzisiaj i jutro, sumujemy i wybieramy najlepszego psa z 2 dni. W dniu dzisiejszym psem, który najlepiej pracował, był pierwszy pies dzisiejszego konkursu, czyli Ina Soderasen z Parla, która zdobyła 252 punkty. Lokata pierwsza, dyplom doskonały. Lokata druga, 225 punktów, dyplom bardzo dobry. Andzia Góralskie Korzenie, właściciel Michał Mądro. Bardzo posłuszeństwo do sama. Lokata trzecia, punktów 211, dyplom bardzo dobry. Król z beskidzkiego matecznika, właściciel Paweł Wtorek. Gratuluję. Gratulacje. Dyplom, nagrody, laury. Zdjęcie zapraszam. Co żeś tam uzyskał? Zapraszam do zdjęcia. Łowy skończone, szczelcy i przystrudzone, wracajmy. I brawa dla sygnału. I co, udało się? 3. miejsce dzisiaj. No, nie wiem dlaczego, ale ostatnio to 3. miejsce też prześladuje. Jak nie 3, to 4. Na ten wąski spójrz tu do kadru. Nie no, Niech widzowie sudeckie stoicie zobaczą. tak, udało się, no, mamy 3. miejsce. Puchar jakiejś Tribałtyki. Na pewno jest to bardzo ważny puchar. I jutro, dzień Tym- drugi, zobaczymy tak, jaka średnia. jutro dzień drugi, zobaczymy co się wydarzy. No, także dashboard prowadzony. Dashboard.
dog back. Dino! Dino, Blackosnat! Dino! Dino! Dino, Blackosnat! Blackosnat! Black, pujka! Nać! Dino! 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 Blackosnat! Nać! 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 Black, pujka! Dino! Dino! Aj, brawo, pujka! Brawo! Właśnie trwa trzeci dzień już naszego pobytu na Pucharze Bałtyku. Drugi dzień konkursu dla psów dorosłych, Open. No i byliśmy świadkami ponownego, bardzo dobrego startu psa z Łotwy. Także naprawdę gratulacje. Jeszcze raz. Dzisiaj Jak pies. Pies, którego nazwaliśmy takim wzorowym uczniem. Nie? Pies, który pracuje bardzo, bardzo poprawnie, bardzo przede wszystkim dokładnie I rozsądnie. i rozsądnie. Tak, pies bez jakichś fajerwerków, nie robi karuzeli z dzikiem, nie robi żadnych, ale wygrzebie dzika. To jest taki dzik, którego weźmiemy gdziekolwiek w las, on nam dzika wygrzebie. Możemy usiąść na krzesełku, odpalić sobie herbatę, czaju, zaparzyć i ten pies gdzieś tego dzika zawsze wygrzebie. Powolutku, ale do celu. No i widać, że to jest pies, który już dostał od dzika, także pracuje bardzo bezpiecznie i widać, że to jest pies, który przepoluje do emerytury. To jak się nie będzie miał pecha, to przepoluje do emerytury. Każdy z nas tutaj oceniających i będących sobie chciałby mieć takiego psa. Lecimy dalej. Lecimy dalej. not working like a Hollywood star, but he's effective, very effective and consistent, and he don't really know what to do. Jesteśmy dość daleko. Ilma, chodź! Dobra! Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze raz przypomnij wiek. 23 miesiące. Pasuje. Później też możesz, ale obniżamy. Teraz był. Był, mam nagrane. To by nas to nie rajsowało. Chyba dobrze poszło. Bardzo dobre znalezienie. Pies super, super szczekliwość. Natomiast 3 razy odpuścił, czyli tak podobnie jak tam jednego psa mieliśmy wcześniej, nie? 3 razy odpuścił, ale super, raca super. Dynamiczna, odważna. Powiedziałbym wytrwała, gdyby nie to, że 3 razy odpuścił. Raz na wykąpanie,
raz na powrót do przewodnika i raz na takie no, odpuszczenie, zastanowienie się, nie? Tak, poza tym super, zwłaszcza na gabaryty tego psa. Zobaczymy, jak się to przełoży w końcowej ocenie. Gratulujemy. Uczy, zero. Masz jeszcze kawałek tej salami? Zwykły patyczek. Pamiętamy, będę, już wszystko wiem. Słuchajcie, na początku to dla Was też brawa, bo jeszcze to, co powiedziałem na początku, bardzo dziękuję Wam wszystkim za zaufanie. Przy okazji też dziękuję kolegom, którzy przyjechali tutaj sędziować zupełnie bezinteresownie, bez diet, bez delegacji, tylko po to, żeby po prostu zobaczyć psy i żeby te psy jak najlepiej ocenić. Cieszę się też, że zaufaliście naszemu regulaminowi. Nie wiem, na ile on się Wam spodobał w praktyce, ale my, powiem Wam tak, z dnia na dzień coraz bardziej w ocenie się przekonywaliśmy, że on jest po prostu składny, on się fajnie skleja i tak naprawdę, jeśli my nie popełnimy jakiegoś błędu w ocenie, to tak naprawdę wszystko się składa i na te dyplomy, i na oceny, i na kolejność tak naprawdę. I z tego jesteśmy też bardzo zadowoleni. Mamy ogromną nadzieję, że to się przyjmie. No i taki jest plan, żeby się tu no, co roku spotykać. Przynajmniej co roku, żeby się tutaj spotykać i to kultywować. Podsumowując, dzisiaj 20 psów, wczoraj 21. Pierwszego dnia mieliśmy 8 juniorów. Oczywiście sytuacja z juniorami też bardzo Wam dziękuję za wyrozumiałość, bo sytuacja oczywiście niezaplanowana z dzikiem, który nam uciekł przy trzecim psie. Natomiast cieszę się, że podjęliście to wyzwanie i tutaj na tej dużej zagrodzie, na której wiele dorosłych psów sobie też nie dało rady, no po prostu podeszliście do tego luźno. Obiecuję Wam, że w przyszłym roku postaramy się tak zadbać o tą zagrodę, żeby już tego numeru nam dzik nie wywinął. Dzik był widziany opodal tej zagrody dużej, więc może podobało mu się, tak, może przyjdzie, może wróci. Słuchajcie, najpierw podsumuję dzień dzisiejszy, a potem 2 dni ogólnie, albo może od razu podsumuję to, bo słuchajcie, matematyka jest nieubłagalna, ale w zasadzie pies nas sam wyręczył. Dzisiejszym zwycięzcą konkursu została Ina Soderans-Parla, Benta Christensena, 286 punktów, dyplom doskonały i jednocześnie sumując w oba dni uzyskała Suka najwyższą ilość punktów, w obu dniach uzyskała pierwszą lokatę, więc oprócz pucharu dla zwycięzcy wręczamy dzisiaj pierwszy puchar zwycięzcy Pucharu Bałtyku, czyli sumy 2 dni dla najrówniejszego psa i najlepiej pracującego psa przez 2 dni. Ina Soderans-Parla, gratuluję.
Jeden. Drugi. Zobacz, kto jest na zdjęciu tego pucharu. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. I tutaj jeszcze. Ups. Tutaj prenumeratka i. Dziękuję. Bent, pomóż żonie. Dziękuję. To jest moje dziecko? No tak, dobra. Dziękuję bardzo wszystkim. Dobra? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lokata druga, punktów 230, lokata druga na 20, dyplom bardzo dobry, król z beskidzkiego matecznika Paweł Wtorek. Gratuluję, super robota, dyplom i nagródka. Jeszcze raz gratuluję. Gratulacje. Myślisz, że nie będą się łapać? Do zdjęcia oczywiście później wspólnego zapraszamy. Lokata trzecia na 20 psów. Dyplom bardzo dobry, punktów 211. Dino z tańcowej Krzysztof Sputno. Bardzo dobra praca. Gratuluję. Dyplom i nagrodę. Lokata czwarta na 20, 188 punktów, dyplom dobry, duch gończy spod Ślęży, Konrada Kwaśniewskiego. Zapraszam. Gratuluję, dyplom. Lokata piąta, Ilma Soderasen z Parla, Bent Christensen, 148 punktów, dyplom dostateczny. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Lokata szósta, Heidi z Widmowego Gaju, Konrad Kwaśniewski, 139 punktów, dyplom dostateczny. Gratuluję. I ostatnia dzisiaj lokata, siódma, bo tylko 7 na 20 psów udało się ulokować. 119 punktów, Supeł Gończa Ostoja, właściciel Mariusz Jagiełło, bez dyplomu. Ale dyplom bez dyplomu. Mamy jeszcze nagrodę dla najlepszego przewodnika wszystkich 3 dni. Życzymy sobie, żeby był na każdym konkursie i wszystkich wspierał swoim dobrym duchem. Tomasz Walczak, półroczna prenumerata Braci Łowieckiej. Nie spodziewałem się. Dzięki. Dzięki Wam bardzo i bezpiecznego powrotu do domu. A teraz jeszcze na koniec jedna prośba do wszystkich, żebyśmy się zebrali, oprócz zdjęcia, żebyśmy nagrali pozdrowienia dla Darka, który miał tu być z nami, też oceniać psy, ale pokonała go choroba, mam nadzieję, znaczy stan, może go pokonał, nie był w stanie tu przyjechać, lekarze mu, że tak powiem, zagrodzili tą drogę. Chciałbym, żebyśmy mu wszyscy wspólnie po prostu przesłali życzenia dobrego zdrowia i na pewno mu będzie dzięki temu lepiej. Także oprócz wspólnego zdjęcia, jeszcze raz tak jak wczoraj, z pucharami, z psami, zapraszam Was potem do nagrania takiego filmu dla Darka króciutkiego. Co będzie chciał? Brawo dla sygnalisty! Pozdrawiamy wszystkich podkładaczy, całą rodzinkę, że trzymali za nas kciuki i kolegę Darka. Zdrowia, Darek.
Dashbur. Dashbur. Pani Mario, gratuluję. Pierwsze miejsce wczoraj, pierwsze miejsce dzisiaj. No wybitny wynik. Dziękuję bardzo. Cała zasługa leży u psa, nie u mnie. Ja tylko jestem obok niej, ale wiem co umie, no i trochę szczęścia i się udało dzisiaj. Gdzie naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrych psów tutaj dzisiaj jest, no i mówię, ale to zależy też trochę od szczęścia. Dokładnie, szczęście przede wszystkim, ale na samym zakończeniu wspomniałaś o tym, że Szwecja w przyszłym roku może przyjechać. Tak, zrobiliśmy to specjalnie, bo my tak reprezentujemy nasz klub gończego polskiego w Szwecji i oni wiedzieli, że my tu przyjedziemy, trzymali za nas kciuki oczywiście i są w 7. niebie, że Szwecja, tak powiem, wygrała. Ale gratulują wszystkim pieskom, bo wszystkie pieski zrobiły naprawdę fantastyczną robotę i na pewno i mam nadzieję, że nas będzie o wiele, wiele więcej następnym razem, jak się zobaczymy. Podsumowując, 3 dni w sumie bardzo ciekawych spotkań, wymian doświadczeń między właścicielami, hodowcami. Oby więcej takich imprez. Tak, oczywiście. To jest podstawa przy dobrym rozwoju każdej rasy. Nie tylko gończego polskiego, ale każdej rasy. To miejmy nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia i życzę miłego dnia. Dashbur. Dziękuję bardzo. Dashbur. I co? 3 dni ciężkiej pracy psów za nami. Bardzo ciężkiej pracy, tak Pawle? Tak, zmagania poszły do przodu. W pierwszym dniu postaraliśmy się, mieliśmy 3. miejsce, teraz mieliśmy 2. miejsce. Także godnie reprezentujemy Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego. Wydaje mi się, że... No ale może parę słów powiem o zagrodzie. Jak zagroda ciężka, łatwa? Obstawiałbym, że bardzo ciężka. Zgadza się. Z tego względu, że ten dzik już doświadczony dzik, weteran, 10-letni, tak, już swoje na przeszedł. tym i on tam sobie nie pozwolił w kaszę dmuchać i siedział do samego końca. Zagroda ciężka, wysoki podszyt, zero wiatru, dużo słońca, także psy miały też trochę tą pracę utrudnioną. No i cwaniak, to nie oszukujmy się, dzik normalnie Tak jest. tak się kamuflował, przechadzał się po zagrodzie bardzo cicho, że można powiedzieć, że bezszeleśnie nawet, nie? Tak. No jak dobry pies znalazł, no to psy pracowały, no ale tak jak mówię, że zagroda naprawdę... Wczorajszy dzień był bardziej taki zrównoważony z tego względu, że ten wiatr hulał i te zapachy z tej zagrody gonił, a dzisiaj było bardzo spokojnie, praktycznie Tak, bezwiecznie i to była eliminacja naprawdę psów, które pracują wiatrem. Tak. Także na 20 psów dzisiaj co pracowały, 7. to tylko 7 dostało ocenę. Tak? 7 psów Także pracowało, 13 także psów po prostu jest nie to dało weryfikacja rady. i to Bardzo dobrze, dużo. No, bardzo dużo. Przyjechali tutaj jedni z najlepszych hodowli, co mają chłopaki, tak? Gończych, tak? Dużo było psów No, same, że tak powiem, nazwiska znane w naszym... z górnej też, półki, tak, nie? tak. Na tym. No co no. Pozdrowienia dla Edka. Tak. No myślę, że za rok się spotkamy też tutaj na tej zagrodzie, tak? Bo Myślę, edycja że będzie tak, na pewno. powtarzana co roku. Tak tutaj nam organizator Piotr powiedział, że będzie to cyklicznie. Też tam podziękował, że w takim gronie żeśmy tutaj się po prostu spotkali. Tak jest. No i co? I do następnego roku. To Pozdrawiamy wszystkich. Dashbur. Dashbur. Tak, 4 dni. 4 dni ciężkiej pracy, bo w zasadzie i kilometrów, ponad 1000 tutaj na miejsce. Przed konkursem musieliśmy przygotować trochę teren, przygotować dzika do zagrody dla młodych psów, który zresztą pierwszego dnia w czasie konkursu nam uciekł z zagrody tej jednohektarowej. Tutaj ukłon w stronę wszystkich przy okazji do wszystkich uczestników, którzy zgodzili się na to, byli elastyczni, zgodzili się na to, żeby zaryzykować, jakby nie było z młodymi psami i zacząć konkurs od nowa dla juniorów i przesiąść się na dużą, ponad 4-hektarową zagrodę, na tego odyńca, no, tak jak już mówiliśmy wcześniej, około 150-160 kg, widać go będzie na pewno na ujęciach, więc sobie sami ocenicie, co to był za przeciwnik.
I za to dziękuję przede wszystkim uczestnikom. Przy okazji jeszcze raz za zaufanie, bo no jest to inicjatywa taka samozwańcza, mająca na celu prawdziwą weryfikację. Prawdziwą oczywiście według takiego naszego spojrzenia na praktyczną stronę pracy psów i na to, żeby oceniać obiektywnie, żeby ta ocena weryfikowała psy, ale też no, nie ciąć tych psów bez potrzeby, też nie ciągnąć za uszy. Postanowiliśmy też w związku z tym, że ta zagroda była pewną taką niespodzianką. Pierwszego dnia troszkę zasady psom, które miały problem z szukaniem, naciągnęliśmy, pozwoliliśmy przewodnikom chodzić po zagrodzie. To się odbijało oczywiście na ocenie za wiatr, czyli za szukanie. O tym zaraz też kilka słów tutaj na temat, jak te psy ocenialiśmy. Ale już drugiego dnia, w związku z tym, że właśnie, żeby zwycięzca mógł taki puchar podsumowujący 2 dni zmagań, czyli to są 2 oddzielne konkursy Open, pierwszy i drugi. Zdobywca największej ilości punktów z 2 dni, najrówniejszy pies z tym pucharem mógł wyjechać. I żebyśmy my mieli jako oceniający czyste sumienie, no musieliśmy też dzisiaj podjąć decyzję, że już chodzenia po zagrodzie absolutnie nie ma. I to też bardzo mocno zweryfikowało psy, bo dzisiaj na 20 psów tylko 7 zostało sklasyfikowanych, wczoraj na 21 psów sklasyfikowanych było 9. Reszta albo nie znalazła dzika, albo została wycofana przez przewodników też z tego samego powodu. Może powiem też troszeczkę na ten temat, czemu ta weryfikacja psów jest troszkę inna. Przyjęliśmy trochę inną metodykę oceniania. Wszyscy kynolodzy, którzy zjedli trochę zębów na konkursach i w Polsce, i za granicą, wiedzą, że konkursy FCI oceniane są w skali od 0 do 4. To oczywiście jest bardzo, to się przyjęło i każdy uczestnik tych konkursów wiedział, która ocena co mniej więcej oznacza, natomiast w moim mniemaniu nie daje ona pełnego wachlarzu oceny tego psa, takiego, żeby można je rzeczywiście fajnie uporządkować według tej pracy. Jest za dużo niuansów w tej bardzo prostej pracy, czyli znaleźć dzika, oszczekać, nie zostawić i wrócić do właściciela, ale jednak jest tu wiele niuansów, na które warto zwrócić uwagę. Normalnie na konkursach dzikarzy mieliśmy niewiele konkurencji. Posłuszeństwo, praca na ścieżce tropowej, tutaj to przed nami decyzja, czy będziemy chcieli się tutaj w to bawić, bo tu kwestie organizacyjne wchodzą w grę. No a na samej zagrodzie wiatr, poszuk, wytrwałość, ciętość. To wszystko było ujęte w ramach przez wszystkich znanych i fajnie weryfikujących psy, natomiast przyjęliśmy inną zasadę. Tu mamy na naszym konkursie konkurencji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 konkurencji, z czego najwyżej punktowane, czyli z najwyższymi współczynnikami są szukanie i wiatr, wytrwałość psów, czyli to, jak długo przy dziku potrafią zostać i wytrwale pracować, oraz odwaga i ciętość, czyli to, dzięki czemu no, ten pies jest w stanie tego dzika ruszyć w ogóle. To są najwyżej punktowane konkurencje. Poza tym oceniamy pasję osobno, oceniamy szczekliwość. I co u nas jest nowego, mamy 3 różne konkurencje, jeśli chodzi o ocenę głosu psa czy szczekliwości. Mamy samą szczekliwość, czyli częstotliwość szczekania, dynamikę szczekania. Mamy głos, czyli jakość tego głosu, donośność, czystość. To jest też przecież cecha, zwłaszcza u gończych, które tutaj ocenialiśmy, no niezwykle ważna. No i konkurencję głoszenia uchodzącego dzika, która na tej zagrodzie przy tym dziku możemy powiedzieć, że no graniczyło z cudem, żeby tak dużego dzika ruszyć w takie tempo, żeby tego psa, żeby tego psa rozszczekać w gonie i żeby można powiedzieć, że ten dzik rzeczywiście uchodził. I ostatnia konkurencja, najniżej klasyfikowana, to jest odwołanie psa. Dozwalaliśmy również za jeszcze niższym współczynnikiem odwoływać psy z pomocą obroży bądź no, pomocy innych przewodników. Była taka możliwość, natomiast nikt z niej nie skorzystał. Absolutnie wszystkie psy były odwoływane samodzielnie przez właścicieli i bez użycia elektroniki. I to też jest fajne, bo to pokazuje, że jednak z tym psem można pracować na tyle, żeby go
ujarzmić. Ja rozmawiałem z uczestnikami właśnie już na sam koniec, że zadowoleni, że naprawdę konkurs wymagający, sama zagroda również wymagająca, mocno podszyta. Trzeba przyznać, że weryfikacja naprawdę wysokiego stopnia. Tak, tak, bardzo duża weryfikacja, nawet nie spodziewałem się aż takiej. Tak jak mówiłem tutaj na pierwszym naszym wejściu, że inspirowaliśmy się bardzo mocno tym, co widzieliśmy przez parę razy w Francji. Natomiast we Francji mamy zagrody 10 i ponad 40 hektarowe, tutaj mamy zagrodę 4 hektarową, więc to i tak, wiadomo, jest to nie tak trudna zagroda, ale co ciekawe, ten dzik, bardzo duży odyniec, niezwykle cichy, cichszy niż sędziowie na zagrodzie i o bardzo wysublimowanym odwietrze, bardzo trudno było go znaleźć, łącznie z tym, że on się chował, miał takie 2-3 miejsca, gdzie się chował pod korzeniami, gdzieś w jakichś wykrotach, gdzie absolutnie nie byliśmy go w stanie dojrzeć, więc tak, weryfikacja bardzo duża, cięcie bardzo duże. Drugiego dnia, kiedy już nie pozwalaliśmy również się poruszać po zagrodzie, to zwłaszcza było widać, ile psów podjęło tą pracę. To co, zaproszenie na przyszły rok? Tak, zapraszamy na przyszłą roczną edycję. Już wiemy o tym, że tutaj uczestnicy z innych krajów zapowiedzieli jeszcze liczniejszą obecność, także liczymy na to, że to będzie cykliczna, coroczna impreza. Przeczytać podsumowanie będziecie mogli w jednym z najbliższych numerów Braci Łowieckiej, jak również dzięki uprzejmości Sudeckiej Ostoi zobaczyć tutaj na kanale. No i mam nadzieję, że wiele z Was się zarazi trochę tym bakcylem kynologii, który nie jest łatwym kawałkiem chleba, ale niezwykle wciągającym. Zapraszam serdecznie. Dasz wór. Dasz wór.